Jest taka dzielnica w Warszawie, której niektórzy wciąż się boją. Jest to też dzielnica, która najmniej ucierpiała podczas II wojny światowej. To znaczy, że została najmniej zniszczona, bo tak jak pewnie wiecie, praktycznie cała Warszawa została zniszczona. Ta dzielnica nazywa się Praga. Dzisiaj jest to dzielnica kontrastów. Obok starych budynków znajdują się zupełnie nowe osiedla i centra handlowe. I w tym filmiku właśnie przejdziemy się po Pradze i opowiem Wam więcej o tej części Warszawy. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla obcokrajowców, którzy uczą się języka polskiego. Żeby dojechać na Pragę, musiałam pojechać najpierw tramwajem, a potem metrem. Pojechałam na Pragę Północ, bo musicie wiedzieć, że w Warszawie wyróżniamy dwie części tej dzielnicy. Jest Praga Północ i Praga Południe. Na Pragę Północ jeździ druga linia metra. To jest póki co najnowsze metro w Warszawie, bo mamy na razie tylko dwie linie metra, ale planuje się już wybudować trzecią linię. Generalnie nie przepadam za metrem, ale fakt, że metro w Warszawie jest całkiem przyjemne, bo jest nowe i czyste. Wsiadłam na stacji Świętokrzyska, a wysiadłam na stacji Dworzec Wileński. I na stacji Dworzec Wileński pierwsze co widzimy to galeria handlowa i cerkiew, czyli tak jakby kościół, ale prawosławny. Jesteśmy właśnie na warszawskiej Pradze i spotkałam kogoś, kto mieszkał na Pradze i nie jest Polakiem, więc powie nam o swoich wrażeniach. Cześć, czy możesz się przedstawić, powiedzieć kim jesteś i skąd się wziąłeś w Warszawie? No dokładnie. Tak, nazywam się Eliseo, jestem z Brazylii i przybyłem się do Polski 4 lata temu. Ja mam pracę w korpo i też jestem komikiem, stand-uperem w Warszawie. Kanał na Instagramie, czy możemy podać na dole? Tak, na dole możesz. Na dole będzie kanał Eliseu na Instagramie, więc możecie zobaczyć, jakie śmieszne rzeczy tworzy. Tak, po angielsku. Jeszcze tylko po angielsku. A, po polsku nie? Nie mam filmiki po polsku. Jeszcze nie. Ale chyba będzie. W przyszłości, tak. Zrobiliśmy tak language exchange po portugalsku i po polsku. I tak pół czasu mówiliśmy po polsku a outra metade a gente falava sempre em português. Então eu melhorei muito o meu português na época. Eu melhorei o meu português, mas faz muito tempo que eu não falo português. Eu estou ouvindo muitas coisas, é muito passivo nesse momento, mas não falo. Eu também falo muito polonês. Mas você mora aqui, diferente. I tak, przeprowadziłem się do Polski 4 lata temu. Mieszkałem we Wiedniu, miałem dziewczynę Polki i ona już nie chciała zostać tam w Austrii i znalazłem pracę w Warszawie i przeprowadziłem się tutaj. I jak wiesz, przeprowadziłem się do Pragi. Na Pragę. Mhm. Tak. Kiedy to są dzielnice w Warszawie mówimy na, kiedy to jest część miasta mówimy do, kiedy to jest miasto, na przykład przeprowadziłem się do Krakowa, ale przeprowadziłam się na Pragę albo na Targówek albo na Mokotów. No i właśnie, Praga cieszy się złą renomą cały czas w Warszawie. Czy faktycznie potwierdzasz to, że jest tutaj niebezpiecznie? Bo jest taki stereotyp, że jest niebezpiecznie naprawdę. Tak, kiedy zacząłem pracować, ja tak zapytałem kolegę i oni mówili, ok, wszystko jest ok, ale zanim Pragę. I w końcu ja przeprowadziłem się na Pradze, na początku Praga Północ, Kamionek. I ja bałem się, bo słyszałem bardzo duże rzeczy, które nie są fajne. Ale potem myślałem, że tylko w Polsce i w Brazylii mamy różne definicje tak słowo niebezpieczeństwo. I potem wiedziałem, że
Nie, to jest tylko reputacja, bo tak zacząłem tak mówić z ludźmi i czytać o Pradze. Wiedziałem, że Praga miała bardzo złe reputacje w przeszłości, tak? W przeszłości, tak. I reputacja, tak Praga się zmieniła, ale reputacja nie. Ale ludzie jeszcze myślą, jak było Praga, nie wiem, 20 lat temu chyba. Ale to nie jest prawda. To prawda, że kiedyś Praga cieszyła się bardzo złą reputacją i to cały czas zostało w głowach warszawiaków i w tym starszym pokoleniu szczególnie, chociaż na nas to też się trochę przenosi, ale myślę, że teraz już nie myślimy aż tak o Pradze w ten sposób, że jest niebezpieczna, bo jednak powstało bardzo dużo nowych budynków, nowych osiedli, jest metro, więc inaczej patrzymy na tę Pragę. Chociaż no, to trochę zostało w głowach warszawiaków wszystkich chyba. Ale wciąż mamy wrażenie, że jest daleko, bo Praga jest po drugiej stronie Wisły. Jest to już ta prawobrzeżna część Warszawy, więc inna część Warszawy niż centrum. Centrum jest po drugiej stronie Wisły, a Praga po drugiej. Sam o tym mówiłeś jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać. Bo jak mówiłeś, nie myślę, że jest daleko, ale też ma taką reputację, że jest daleko, tylko bo jest po drugiej stronie Wisły. I kiedy mieszkałem na Pradze, mieszkałem na Pradze południowej, na Pradze północnej i zawsze koleżcy mówili, a nie, to jest bardzo daleko, nie chcę iść na Pradze. Ale zawsze oni mieszkają tak, nie wiem, na Ursynowie, na Ursusie, nie wiem. Na Wilanowie na przykład. I tak szczerze mówiąc, jest blisko centrum, ale kiedy ludzie myślą na Pradze, oni myślą, że jest bardziej daleko niż naprawdę jest. Tak, możesz powiedzieć dalej. Dalej niż naprawdę jest. Ale teraz mieszkam na Mokotowie i koledzy nie mają tak same widzenie, że jest daleko, ale teraz mieszkam dalej niż centrum, niż kiedy mieszkałem na Pradze na przykład. To prawda, bo to już zupełnie inaczej brzmi dla osób z Warszawy, Mokotów i Praga. To zabawne. Teraz powstało tutaj dużo nowych budynków, teraz właśnie jesteśmy też na takim nowym osiedlu i jak myślisz, czy Praga stała się taka modna dla warszawiaków teraz? Tak, jest tak części Pragi, które są bardzo nowoczesne, ale też jak mówiliśmy wcześniej, czasem Praga Północ wygląda bardziej jak starówka niż starówka. Tak. I wygląda inaczej i myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Jeśli jesteś w Warszawie, chcesz wiedzieć coś innego, myślę, że to jest warto, bo tak wygląda inaczej, chyba wygląda bardziej oryginalnie i moim zdaniem jest warto. Ale też słyszałem, że kiedy ja przeprowadziłem się na Pradze, już było metro. I słyszałem, że wcześniej nie było metra tutaj i dlatego ludzie myśleli, że jest bardzo daleko. To prawda. Chyba dlatego. Tak, to prawda, że kiedyś ja jeszcze pamiętam, kiedy nie było metra tutaj, bo to jest druga linia metra, więc to jest to nowe metro w Warszawie. I pamiętam, że kiedyś trzeba było jechać bardzo długo autobusem na przykład, albo tramwajem, ale na tę drugą stronę Pragi, więc tak, było trochę gorzej, jeśli chodzi o komunikację. I trzecia linia też będzie tutaj. Będzie też trzecia linia metra, tak. Warszawa się bardzo, bardzo rozwija. Czy żałujesz, że nie mieszkasz już tutaj? Tak i nie, bo chciałem mieć inne doświadczenie w Warszawie, bo mieszkamy tylko na Pradze 4 lata i nie wiedziałem, jak jest mieszkać, nie wiem, po drugiej stronie Wisły.
jak warszawiaki często mówią po lepiej stronie. Po lepszej stronie. Po lepszej stronie. I tak jak chciałbym wiedzieć, jak jest. Są rzeczy, które naprawdę są lepiej. Na przykład, kiedy mieszkałem tutaj, zawsze potrzebowałem iść do drugiej strony, do restauracji, coś takiego, bo nie mieliśmy tak duże opcji, jak teraz mam na Mokotowie na przykład. Ale byłem bliżej centrum i Praga też ma swoje atmosferę. Nie wiem, ale chciałem te doświadczenie, bo myślę, że jest warto. Już jestem w Polsce i w Polsce chcę się uczyć o jak jest życie w Warszawie, w Polsce i jak myślą Polacy i rozumieć lepiej społeczeństwo. Super. Bardzo dziękuję za ekipę o Pradze. A skąd właściwie wzięła się nazwa Praga? Nie ma nic wspólnego ze stolicą Czech. Kiedyś były tu lasy, które wypalano, a wypalać to inaczej prażyć. I stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Tak jak cała Warszawa, Praga jest pełna kontrastów. Pełno jest tutaj nowoczesnych budynków z prestiżowymi, drogimi mieszkaniami, z balkonów których rozciąga się przyjemny widok na port praski. Czy naprawdę wygląda to jak najbardziej niebezpieczna dzielnica w stolicy? To tutaj znajdziecie też nowoczesne centrum Koneser. Kiedyś była to wytwórnia wódek. A dzisiaj od kilku lat działa tutaj Muzeum Polskiej Wódki, które swoją drogą bardzo Wam polecam, bo można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o produkcji tego alkoholu. Ale w centrum Koneser znajdziecie też sklepy, galerie sztuki, restauracje, kawiarnie czy miejsca dla dzieci. Zimą działa tam lodowisko. Inaczej w mniej formalnym języku mówimy na to ślizgawka. Ale jest też ta stara Praga. Tutaj z kolei znajduje się Bazar Różyckiego, który powstał pod koniec XIX wieku i był kiedyś głównym centrum handlowym na Pradze. To tutaj też jest pełno murali i innych form street artu, po polsku sztuki ulicznej. Na przykład takie figury aniołów. Takie niebieskie aniołki, które dzisiaj są już tak naprawdę symbolem dzielnicy, znajdują się w różnych częściach Pragi. Podobnie jak kapliczki. Wiele z nich powstało w czasach okupacji w trakcie II wojny światowej, bo ludzie wspólnie się przy nich modlili. A co do religii, to właśnie na Pradze Północ znajduje się Sobór, czyli świątynia prawosławna. Powstała w drugiej połowie XIX wieku. To był taki czas, kiedy Polski nie było na mapie świata i wtedy właśnie bardzo dużo Rosjan osiedliło się w Warszawie, ale jest też tutaj Bazylika Katolicka. Nazywamy ją Katedrą Świętego Floriana. Chociaż w trakcie II wojny światowej okupanci wysadzili ją w powietrze, to szybko została odbudowana i dzisiaj też traktuje się ją jako symbol Pragi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten spacer po Pradze. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziecie na Patreonie. Na Patreonie jest też dużo innych materiałów, a teraz jest tam też 20% zniżki na wszystkie subskrypcje, więc możecie to też wykorzystać. A ja bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, którzy tam są i wspierają ten projekt. Jest mi naprawdę bardzo miło, że jesteście tam ze mną i to dzięki Wam mogę kontynuować moją pracę. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak podoba Wam się Praga, jak podoba Wam się ta dzielnica Warszawy, czy kiedyś tu byliście, czy wygląda na niebezpieczną. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych opinii. Jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!